Yo! Witam w kolejnym materiale z naszej wyprawy do Rumunii. Na samym początku chcę Was tylko przeprosić za mój głos, ale niestety jestem trochę zaziębiony. Mam jednak nadzieję, że wybaczycie mi tę chrypę, bo materiał będzie petarda. Dziś pokażemy Wam drogę, która nie jest ani oczywista, ani jakoś specjalnie znana. Większość motocyklistów na hasło Rumunia od razu widzi oczami wyobraźni Transalpinę albo Transfogarasco. Ale prawda jest taka, że ten kraj nie kończy się na tych dwóch klasykach. Rumunia jest naszpikowana genialnymi trasami, a my chcemy pokazać Wam coś spoza utartego szlaku. Cały czas eksperymentujemy z formą naszych filmów. W komentarzach pisaliście, że chcecie trochę czystej jazdy bez mojego paplania, więc w dzisiejszym materiale będzie to przeplatane. W sekcjach, gdzie Mati będzie cisnął swoim speedem, jako że udało się świetnie nagrać dźwięk jego silnika za pomocą zewnętrznego mikrofonu, nie będę nawijał, tylko będzie czysta jazda. A w sekcjach, gdzie kamera jest z moich oczu, będę coś tam Wam opowiadał ciekawego. Przynajmniej mam taką nadzieję, że Was to zainteresuje. Przed Wami przełęcz Pasul Gatinului w regionie Maramureș, trasa, na którą trafiliśmy zupełnie przypadkiem. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że trafiliśmy tam dosłownie 12 dnia naszej podróży, kiedy wracaliśmy już do bazy. Jechaliśmy w stronę Baia Mare, gdzie mieliśmy zaparkowany samochód z przyczepą. Mając za sobą prawie 2700 km po genialnych rumuńskich trasach, widziałem co prawda na mapie, że czekają nas jeszcze jakieś konkretne zakręty i serpentyny, ale nie sądziłem, że trafimy na drogę, na której można by przeprowadzić wyścigi górskie rangi światowej. Od razu skojarzyło mi się to z naszą polską Limanową. Tylko z tą różnicą, że trasa w Limanowej ma niecałe 6 km długości. A tutaj mamy 30-kilometrowy odcinek specjalny, z czego główna sekcja to aż 22 km nieustających zakrętów. Człowiek tylko przekłada motorynkę z lewej na prawą, z prawej na lewą i nie ma nawet chwili na odetchnięcie. I wyobraźcie sobie nasze zdziwienie, kiedy dokładnie 40 km przed celem naszej 12-dniowej podróży wjeżdżamy na tę przełęcz. Kiedy w głowie było już tylko pakowanie sprzętów. Nagle wpadamy w taki genialny odcinek. Szczerze, zero oczekiwań, a dostaliśmy niespodziankę, która wywołała wielkiego banana na twarzy pod kaskami. Strasznie żałowaliśmy, że mogliśmy przejechać ją tylko w jedną stronę. Niestety przed nami było jeszcze pakowanie i ponad 700 km podróży powrotnej do kraju, więc nie mogliśmy zostać tam na dłużej. Ale pierwsza myśl całej naszej trójki była jednomyślna. Kiedy jeszcze raz tu wylądujemy, w pierwszej kolejności ciśniemy właśnie na tę przełęcz. Rumunia w świecie motocyklowym kojarzy się niemal wyłącznie z Transfogaraską i Transalpiną. To one zgarniają całą uwagę, trafiając na nagłówki artykułów i do relacji na YouTubie. Przełęcz Pasul Gatinului leży na samej północy, a większość ekip od razu ciągnie dalej na południe, traktując ten rejon wyłącznie jako tranzyt, przez co omijają takie perełki. Dla przeważającej większości motocyklistów z Polski, jak i ogólnie z Europy, ta przełęcz jest niemal całkowicie anonimowa. Oczywiście, jak ktoś szuka wyłącznie spektakularnych widoków, to tutaj takich nie znajdzie. Ale jeżeli chodzi o genialną trasę, na której można konkretnie pozapierdzielać motorynką, to ten odcinek wylądował w ścisłej topce naszego całego wyjazdu. Dzięki temu, że tego miejsca nie promuje się tak agresywnie w sieci, nie ma tu straganów z tandetnymi pamiątkami, tłumów turystów,
wlekących się kamperów, pedalarzy, ani potężnych punktów nastawionych na masową turystykę. I właśnie to sprawiło, że trafienie tutaj dało nam aż taką frajdę. Jechaliśmy po pustym, wręcz idealnym asfalcie, mając poczucie, jakbyśmy odkryli tę drogę wyłącznie dla siebie. Trasa jest równa, szeroka, bez niespodzianek w postaci dziur czy żwiru zalegającego na zakrętach. Gwarantuję Wam, że ta trasa daje więcej fanów z czystej jazdy niż choćby słynne Stelvio. Co prawda też mamy tutaj sporo agrawek, ale są niesamowicie płynne i genialnie wyprofilowane. Dodatkowo na podjazdach wyznaczone są pasy w układzie 2+1, więc nie ma opcji, że utkniecie za jakąś wolną ciężarówką czy zapakowanym po sufit kamperem. Odcinek ten leży w górach Guty i prowadzi drogą numer DN18. Na filmie jedziemy od strony miejscowości Mara w kierunku Baja Spire. Cała ta górska sekcja ma około 30 km długości, z czego ta najgęstsza część biegnąca przez sam grzbiet górski to aż 22 km nieustających łuków. Przełęcz od wieków była głównym połączeniem między kotliną Baja Mare a Maramuszem. Tędy transportowano drewno, sól, rudy metali i towary handlowe. Dzisiejsza droga DN18 została gruntownie zmodernizowana i wyasfaltowana dopiero w latach 70. Mało kto wie, że góry Gutaj są pozostałością po ogromnym kompleksie wulkanicznym, który był aktywny około 7 do 15 milionów lat temu. Dzisiejsze skały, strome ściany i charakterystyczne formacje skalne to efekt działalności wulkanów oraz milionów lat erozji. Przez całe lata ta trasa słynęła z dziur i fatalnej nawierzchni, ale przeszła gruntowną przebudowę i kompleksową wymianę asfaltu. Efekt jest taki, że jedzie się tu dosłownie jak po nitce toru wyścigowego. Nawierzchnia jest równa, gładka i ma genialną przyczepność, w przeciwieństwie do klasycznych ciasnych agrawek na Transfogarackiej. Gutin ma świetnie wyprofilowane, szybsze i bardziej otwarte zakręty. Przekłada się motocykl z kolana na kolano z niesamowitą płynnością. Szkoda tylko, że nie mieliśmy kombinezonów. Najwyższy punkt tej przełęczy leży na wysokości dokładnie 987 metrów nad poziomem morza. Stoi tam charakterystyczny stary drewniany zajazd Hanul Pintea Vitezaul. Nazwano go na cześć lokalnego Janosika, Pintea Dzielnego, który ponad 300 lat temu ukrywał się w tutejszych lasach i łupił bogatych szlachciców. Dziś na samej górze jest spory parking, tradycyjny rzeźbiony krzyż i genialny widok na okoliczne szczyty, w tym na słynną skałę Cresta Cocoșului, czyli kogutowy grzbień. To idealne miejsce, żeby na chwilę stanąć, dać ostygnąć oponą i złapać oddech po intensywnej jeździe, czego oczywiście nie zrobiliśmy.
Co ciekawe, ta trasa ma też swój polski akcent, bo w 1914 roku podczas I wojny światowej maszerowały tędy nasze polskie legiony. Dziś zamiast piechoty mamy tu jednak asfaltowy raj, który pod względem wyprofilowania i jakości jazdy bije na głowę większość znanych miejscówek w tej części Europy. Co jeszcze ciekawego mogę Wam o tym miejscu powiedzieć? Nie wiem czy wiecie, ale region Marmarosz to jeden z najbardziej odizolowanych i tradycyjnych zakątków w całej Europie. Słynie na cały świat z potężnych, misternie rzeźbionych drewnianych bram stojących przed gospodami i domami oraz z niesamowitych drewnianych kościołów z niebotycznie wysokimi wieżami. Zresztą większość z nich wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Tworzy to obłędny kontrast. Z jednej strony pomykamy po tak genialnej, super nowoczesnej trasie z asfaltem gładkim jak na torze wyścigowym, a z drugiej, tuż obok mijamy wioski, w których czas dosłownie zatrzymał się 100 lat temu. Ludzie nadal poruszają się tu wozami zaprzężonymi w konie, noszą tradycyjne stroje, a w powietrzu unosi się zapach palonego drewna. Klimat po prostu jest nie do podrobienia. A wiecie co w tym wszystkim jest najbardziej absurdalne? Przeważająca większość motocyklistów, którzy zapuszczają się w te strony, wpada tu właściwie tylko po jedną rzecz. Jadą prosto na wesoły cmentarz w Sapanty, żeby popatrzeć na kolorowe drewniane nagrobki. Zaliczają punkt z przewodnika, robią fotkę i ciągną dalej na południe, całkowicie pomijając tak kosmiczną trasę. Dzieli ich od niej dosłownie kawałek drogi, a przejeżdżają obok bezrefleksyjnie. Szczerze, dla mnie to jest wręcz nie do ogarnięcia, jak można mieć taką perełkę pod samym nosem i po prostu ją przegapić. Nie będę oryginalny i po raz kolejny Wam przypomnę. Jeśli planujecie wypad na taką trasę, omijajcie weekendy z daleka. Standardowo najlepiej pojawić się tu wczesnym porankiem albo późnym popołudniem, żeby uniknąć lokalnego ruchu. My mieliśmy tego farta, że jechaliśmy w poniedziałek przed południem, więc jak zresztą widzicie na nagraniu, ruch był wręcz znikomy. Trafiliśmy dosłownie kilka samochodów, a po przejechaniu szczytu na zjeździe w dół nie mieliśmy przed sobą już absolutnie nikogo. Zero wyprzedzania, czysty asfalt i pełna swoboda. Po prostu genialna sprawa. Krótko podsumowując dzisiejszy materiał. Przełęcz Gutin okazała się dla nas jednym z największych i najbardziej pozytywnych zaskoczeń całej tej wyprawy. Rumunia po raz kolejny pokazała, że potrafi powalić na kolana w miejscach, po których człowiek kompletnie niczego spektakularnego się nie spodziewał. Ten ostatni dzień traktowaliśmy już czysto jako powrót do domu. Do przejechania mieliśmy raptem 140 km i w głowach była już tylko myśl o załadunku motocykli na przyczepę oraz długiej drodze powrotnej. A tymczasem na 40 km przed naszym celem, kończącym całą 12-dniową wyprawę, trafiliśmy na tak genialny, wymagający odcinek. Trasa dała nam ostro w kość. Nie było tam ani chwili wytchnienia, a zakręt gonił zakręt do tego stopnia, że pod sam koniec ręce zaczęły po prostu drętwieć. Więc jeśli planujecie swój wypad w tę stronę, nie traktujcie północy tylko jako nudnego odcinka do odhaczenia w drodze na południe. Wrzućcie Pasul Gutaj do swojego GPS-a, dajcie sobie czas na przejechanie go w obie strony i przekonajcie się sami, jak genialny fan z jazdy daje ta trasa. Daję Wam słowo, nie pożałujecie ani jednego kilometra. A jeśli ten materiał Wam się podobał, to wiecie co robić. Zostawcie łapkę w górę, strzelcie suba, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście i dajcie znać w komentarzu, czy słyszeliście wcześniej o tej przełęczy, czy była dla Was całkowicie nieznana. Oczywiście, jeżeli macie jakieś pytania odnośnie Rumunii i nie tylko, walcie śmiało, na wszystkie komentarze zawsze staramy się odpowiedzieć.
Zachęcamy też do obejrzenia naszych poprzednich materiałów, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, oraz do odwiedzania naszych socjali na Instagramie oraz Facebooku. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i do następnego. Yo!